Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Engwe. Nie, no głupio powiedziałem. Dobra, o rowerach elektrycznych gadamy, słuchajcie. W moje ręce wpadł nowy model do testowania od firmy Engwe. Jest to model L20. Jak widzicie, to kolorek taki nie męski, taki nie dla mnie. To jest bardziej dla kobiet, dla dzieci, dla dziewczynek, nie dla dzieci, dla dziewczynek powiedzmy. Oczywiście elektryczny. 250 jest to wersja EU, 250 W, jak już mówiłem wcześniej. Oczywiście wszystko możemy rozblokować do 750 W. Nie ma najmniejszego problemu. Jak widzicie, jest to rowerek nieskładany, tym razem nie jest to składak. Jest to taki, można powiedzieć, lekko rower cargo. Zobaczcie, jaki tutaj ma bagażnik z tyłu, z masywnych rurek. Kurde, słuchajcie, jest to konkret Max 25, to jest napisane, tak powinno być. Z przodu, zobaczcie, taki porządny, przykręcany na 4 solidne śruby o nośności 13 kg bagażnik przedni z takim haczykiem na torbę, tutaj zobaczcie, fikuśnym. Montowana z przodu jest też lampa oczywiście i ona jest, zobaczcie, nieskrętna. Jak skręcamy, lampa zawsze świeci w tą samą stronę. Oczywiście nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby tą lampę zamontować tu. Wtedy będziecie skręcać razem z oświetleniem i ja tak chyba zrobię z czasem. Bo oczywiście ten rower trafi dla mojej żony. Mamy tutaj baterię na pokładzie 13 Ah. Tym razem nie montowana gdzieś w ramie, tylko montowana jest, słuchajcie, tylko sprawdzę jeszcze, tak, maksymalnie tą baterię możemy ładować 3 amperami, a rozładowanie maksymalne to 25 A. Dobra, wracamy do baterii. Bateria, słuchajcie, mocowana jest pod siedzeniem, tutaj bardzo łatwo się ją wyciąga, tutaj dzięki temu fantastycznemu właśnie siodełko, zobaczcie, siodełko mięciutkie, wygodne. Żona na nią jeździła, stwierdziła, że jest bardzo wygodne, miękkie i w miarę szerokie. Tu mamy taką dźwignię, po jej naciśnięciu odchylamy sobie do góry i mamy dostęp do baterii. Bateria jest blokowana przez tutaj kluczyk, w komplecie mamy 2. Jaki to jest też zapłon, możemy wyciągnąć, zrobić tak. O, baterii teraz nie wyciągniemy, ale też nie odpalimy tego roweru. Żeby odpalić rower, to musimy wsadzić kluczyk, przekręcić na pozycję on. Ten kluczyk Wam nie wypadnie podczas jazdy, bo w tej pozycji nie wyciągniemy go i wtedy możemy odpalić rower. Ale żeby wyciągnąć baterię, to trzeba przekręcić w tą stronę, nadusić i przekręcić dalej. Wtedy odblokowujemy baterię i teraz możemy ją po prostu sobie wyciągnąć i zabrać gdzieś do ładowania. Fajna opcja, bardzo wygodna, jeżeli chodzi o wyjmowanie baterii. Musimy tylko trafić w tą szynę, widzicie, i cyk, zaskoczy, wkładamy, pyk, do końca. Bateria już teraz nam nie wyjdzie. Zamykamy siodło, naklika i możemy załączyć. Rower już jest gotowy do jazdy. Silnik w tylnym kole, zlokalizowany tutaj, jest troszeczkę mniejszy niż tarcza. Tarcza 160, hamulce tarczowe, jak widzicie, mechaniczne. Fajnie zatrzymują rower, hydrauliczny by był tu znacznie lepsze. Jest to fajna baza do rozbudowy, ewentualnie jakby ktoś zainwestować chciał sobie w hamulce, choć nie trzeba, mówię, nie trzeba, ale można w hydrauliczne. Wtedy rower będzie stawał dęba, że tak powiem. Fantastyczne felgi aluminiowe, bezszprychowe, zobaczcie. Fajnie to wygląda, ja jestem zwolennikiem tego typu felg. Obręczy właściwie, mięciutkie opony, Ciao Yang, słuchajcie, bardzo fajne, miękkie, szerokie, dużo wybaczają. Amortyzację mamy tutaj tylko z przodu, jak widzicie. Możemy ją zablokować lub odblokować, żeby mieć twardy widelec z przodu. Mamy także regulację miękkości tego amorka. Z tyłu amorka nie ma, z tyłu jest twardy, ale słuchajcie, ta opona to jest amortyzator tego roweru i to naprawdę dużo wybacza. Mamy wbudowany stop. Jak naciśniemy klamkę hamulca, z tyłu zapala nam się bardzo widoczny z daleka stop. Światełka oczywiście wbudowane, załączamy je poprzez naciśnięcie plusa, tutaj długo przytrzymamy. Na wyświetlaczu wtedy zapala się, no nie widać, trzeba jasność zwiększyć wyświetlacza, ale on się przygasza, jak włączycie światła. Jak załączymy sobie światełka, światełko się z tyłu pali, tak ze stopem, oczywiście z przodu też elegancko. Jeszcze nie testowałem w nocy, nie wiem jak to będzie widać. Wyświetlacz mam taki bardzo prosty, a jeszcze tu jest dzwonek zamontowany od razu na klamce lewej. Wyświetlacz 5 stopni wspomagania, to zdaje się można modyfikować. Licznik przejechanych kilometrów. To podstawowe informacje, bateria, prędkość, stopnie wspomagania. Regulujemy sobie tu plus minus, troszeczkę w takim głupim miejscu, mało to trochę wygodne jest, ale generalnie ja powiem Wam, że mam
Tu, w tym rowerze mam to samo, jeżdżę na różnych stopniach wspomagania, ale generalnie jeżdżę na trzecim, można tak powiedzieć, tak samo w ENGWE EVO Pro, tak samo w tym N20. L20, no to jest taka rodzina tych właśnie szerokokołowych rowerów, trzech co mam tutaj, ENGWE EP2 Pro, ENGWE M20 i ENGWE L20, taka wersja właśnie, jak mówię, damska. Fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Cześć! Słuchaj, mam dla Ciebie niebywałą okazję. Chcesz kupić rower elektryczny bądź hulajnogę elektryczną lub przymierzasz się do takiego zakupu, to mam dla Ciebie okazję, słuchaj, taniej o mój kod rabatowy, wybrane marki. Słuchajcie, spójrzcie, dzięki współpracy z firmą Buy More Way jestem w stanie dla Was wygenerować zniżkę w wysokości 300 zł na te marki poniżej. Spójrzcie, mamy tutaj Far Freeze, ENGWE, Kukin, Lanki, Dots, Twin, Samba, Joyor bardzo znany. Wchodzimy sobie na wybraną przez nas markę, upatrzony nasz rower lub hulajnogę. Weźmy sobie hulajnogę Joyora na przykład. Weźmy pierwszą lepszą, Joyor C10, powiedzmy tą Shop Now. Dodajemy do koszyka. Mamy już go w koszyku, robimy teraz checkout. I zobaczcie, już dzięki temu macie tutaj cena bazowa 2600 ileś. Moja cena to 2328 dzięki mojemu kodu MarcelBike. Kupicie ją taniej. Możecie to robić z każdą marką, która tutaj jest. Teraz weźmy sobie dla przykładu ENGWE firmę i wspaniały rower, jakim jest ENGWE EP2 Pro. Naprawdę uważam to za wspaniały model. Jeżdżę na nim do pracy non-stop. Jest to dla mnie kozak, jeżeli chodzi o fatbike'i, takie małe, składane fatbike'i. I robimy to samo. Wybieramy sobie kolor. Możemy mieć szary, czarny, orange, jaki tam chcecie, w zależności jaki model ma różne kolory. Dodajemy do koszyka. Robimy checkout, czyli sprawdzanie koszyka. Jeżeli kod Wam się automatycznie nie zrobi, nie wklepie, no to wpisujemy Marcel Bike. Dajemy apply i zobaczcie, z ceny 4397 robi się cena 4088 zł. Także na te wybrane marki chcesz kupić rower, chcesz kupić hulajnogę, wpisuj kod MarcelBike i masz ode mnie 300 zł. Link znajdziesz poniżej. Naszą jazdę rozpoczniemy od mojej, jak widzicie, z tyłu górki testowej. Żona tutaj przepraszam, jako mój tester będzie jechał, bo to głównie dla niej ten rower będzie. No, ja bym śmiesznie wygląda na różowym rowerze, no ale też mnie zobaczycie, na pewno będę na nim jeździł. W dupie to mam. Malujemy na niebiesko. Nie przemalujemy na niebiesko, różowy Ci pasuje, jesteś kobietą. I żona będzie próbować robić podjazd tu, a tu będzie mój drugi kamerzysta z kamerą, który tam poleci już na górę. Musisz się tam troszeczkę cofnąć i podczas jazdy zmienić sobie na 1, 5 stopień wspomagania i spróbujesz podjechać pod tą górkę. Chyba że wykonamy test bez wspomagania i zobaczysz, jak daleko dojedziesz. Na pierwszej przerzutce, czyli tej najłatwiejszej. Spróbujesz? Zobaczymy, jak daleko dojedziesz. Dawaj. A co? Zobaczymy. Dawaj! No tu miałeś płasko. No widzicie? Ta, będą gadać, kurde, bo jeżdżą elektrykami, nie mam kondycji. W dupie z kondycją, my nie budujemy kondycji, nie jesteśmy sportowcami. Włączaj wspomaganie, 5 stopień wspomagania. Zobaczcie. Jest różnica? Oczywiście, że jest różnica. A teraz żona zjedzie sobie z tej strony. Tu jest troszeczkę więcej, taki teren trochę dupowaty. I zobaczycie, że też się świetnie da radę zjechać. Żona, jak Ci się jedzie na rowerze, powiedz? Dobrze. Czujesz tę moc? Oczywiście żona jedzie na zablokowanym teraz rowerze, czyli w wersji EU. Skryzowane moc do 250 W. Oczywiście w piku osiąga więcej, ale moc taka ciągła jest 250 W, prędkość 25 na godzinę, nie więcej. Pokażę Wam to w późniejszym etapie filmu.
jak sam zasiądę na tą różową landrynkę. Teraz ja będę jechał na różowej szczale. Proszę bardzo. To jest różowo-czerwona. Manetka, słuchajcie, w trybie EU działa jako podprowadzanie. I zobaczcie, on tylko ruszy, żebyście mogli z miejsca ruszyć. To jeżeli chodzi o legalność, słuchajcie, bo wszyscy mówią, że manetka jest nielegalna. A wskażcie mi przepis, gdzie jest napisane, że rower nie powinien posiadać manetki. W przepisach jest tylko, że rower elektryczny może być napędzany poprzez pedały tylko pedałując. Ale nic nie ma o tym, że manetki ma nie mieć. O, w ten sposób. Nie ma tego. Nie możecie jechać na manetce, ale słuchajcie, dacie radę tak jechać? Czy to jest jazda? No bo nie nazwał tego jazdą. Manetka służy tutaj jako, można powiedzieć, przycisk podprowadzania roweru pod górkę. Ten sam minus, jak tutaj przyciśniecie, o. Dokładnie to samo, widzicie? Na tej samej zasadzie. Ja teraz manetki nie trzymam. Puszczę, przestawię. To jest podprowadzanie. I nie pitolcie mi, że manetki są nielegalne, bo nie ma tego w przepisach. Tak samo nie ma w przepisach, że rower elektryczny powyżej 25, jak osiąga prędkość albo ma większy silnik, jest nielegalny. Nie ma czegoś takiego jak nielegalny rower. Może być rower, którym poruszacie się po drogach publicznych w sposób bezprawny, może też tak niezgodnie z przepisami, ale nie ma nic mowy o nielegalności. Rower powyżej tam na jakiejś tej mocy, nawet 1000-1500 możecie używać na drogach niepublicznych, iść na łące, na prywatnym terenie. Nie ma takiego czegoś jak nielegalność. Dobra, Marcin Pitol, jadę na różowej strzale. Teraz zobaczcie, jak się Marcelek prezentuje. Ale muszę się przyzwyczaić do niego, jakoś tak. Zawsze ktoś siedzi i mi przeszkadza, jak nagrywam, no. Fajne jest to, że zatrzymuję się i sobie zsiadam, kurczę, nie muszę tak, wiecie, tej nogi przekładać, chociaż robię to machinalnie. Po prostu sobie siadam, wciskam manetkę, żeby delikatnie ruszyć, zaczynam pedałować i jadę. Słuchajcie, i tak samo jak w poprzednich modelach Engwe, gripy bardzo fajne, takie same generalnie jak w Engwe EP2 Pro, który tam jedzie przede mną. Bardzo wygodne, tutaj oparcie mamy na ręce. Fajnie się jedzie, zobaczcie, na pierwszym stopniu wspomagania, podobnie jak Engwe EP2 Pro, 14 na godzinę, fajnie się wspomaga. Zjadę sobie tutaj, żeby tak może nie tupało, o. Ale ta kierownica jest bombowa. Bombowa dla mnie z tego względu, że jak ja bym jeździł takim rowerem, mam tutaj, zobaczcie, pełno miejsca na swoje akcesoria, chociażby etui na ten, nie etui, tylko ten, uchwyt na telefon można sobie zamocować, czy dodatkową lampkę, jest idealnie płasko, fajna sprawa. Kurde, jedzie się wygodnie. Dajmy drugi stopień, będzie troszeczkę szybciej. I odczucia podobne jak w Engwe EP2 Pro. Damy jeszcze szybciej na trójkę. Ja zawsze na trójce jeżdżę do pracy właśnie tamtym rowerem. Tak około właśnie 20, 19, 20 na godzinę i to mnie wystarcza. Hamulce trochę piszczą, ale sprawdźmy skuteczność. No, staje rower w miejscu praktycznie. Nie jest to jakiś tam, wiecie, super te hamulce, ale mówię, też jest fajna baza do upgrade'u. Wiadomo, że jak się kupuje rower, chciałoby się, żeby nic już nie inwestować w niego, ale nigdy tak kolorowo nie jest, może zawsze się inwestuje chociażby w siodełko, któremu nie każdy pasuje, siodełko fabryczne i sobie wymienia, tak? Niesamowite wrażenie robi ten koszyk z przodu, słuchajcie, jak skręcam, zobaczcie, bo on stoi w miejscu tak jakby i teraz sobie skręcam tu, o, on zostaje tak, takie dziwne złudzenie optyczne jest, nie? Zobaczcie. No teraz wam pokażę tak, jak będę jeździł na różne sposoby. O. Tak jakby uciekał, nie? No. No ale słuchajcie, na zakupy albo coś, kurde, jak znalazł. Siodło dosyć wygodne, jak na moją dupę. Czwarty stopień wspomagania. Prędkość taką sobie osiągamy, 22 na godzinę. A teraz zmienię, tylko muszę ręką nacisnąć. Mamy 5 stopień wspomagania. Czuję przyrost mocy. Zobaczcie, 25. I już czuję, że rower zaczyna mniej wspomagać. Powiecie, że amortyzator przedni to mało. Nie, nic bardziej mylnego. Zobaczcie, po takim terenie, po jakichś nierównościach terenu i te klockowane opony dają sobie świetne rady. Nawet tutaj sobie wjadę, zobaczcie z boku, o, po tym
takim trawiastym gównie jadę i nie ma problemu. Opony, jeszcze raz opony robią tu taką robotę, o jakiej nie śniliście, wierzcie mi. Przejedźcie chociaż się raz na fatbike'u, tak jak ja, moja pierwsza jazda na fatbike'u to była, jak byliśmy na, kurczę, jak tam miejscowość się nazywała? Tam Rafał dał mi się przejechać w zimę też będziemy jeździć, że zaznaczę. Dał mi się w zimie przejechać fatbike'iem właśnie, takim fatbike'iem, tym Engwe EP2 Pro. Zakochałem się w tym jak cholera. I ja myślałem, że moja 20-calowa składanka, to mój składaczek na Bafangu 500, że to jest rower wypas na każdy teren. Pamiętacie moje filmy, jak mówiłem? Wypas jak cholera, nie? Innego nie chcę. Tam tu już nie będę w ogóle jeździł, bo po prostu nie widzę sensu. Faty są jak dla mnie najzajebistszymi rowerami. Chyba zmienię nazwę kanału z Marcel Bike na Marcel Fat Bike. Choć Marcel sam wygląda jak Fat Bike. No i dobrze. A teraz mała zmiana ról. Mój narybek Maja jedzie na L20. Chcę, żeby każdy się przyjechał i później wypowie swoje zdanie. Oczywiście Maja to tam powie fajnie, no. Maja ma 12 lat, zobaczcie, jakby ktoś chciał dla dzieciaka kupić. Może macie porównanie, choć Maja jest dosyć wysoką dziewczynką, ale zobaczcie, to siodełko jest podniesione do góry, także jest jeszcze szansa na opuszczenie niżej, jakby ktoś był mniejszy. Wspólna jazda fatbike'ami. A teraz dla ciekawskich pokażę Wam, jak odblokować go. Odblokować przede wszystkim manetkę, żeby nie robiła o tak. Czyli te podprowadzanie, co Wam mówiłem. No i odblokować go na Waszą własną odpowiedzialność. I pamiętajcie, nie jeździcie po drogach publicznych na odblokowanym rowerze. Gdy włączymy rower, od samego początku Wam pokażę. Włączamy u góry rower przyciskiem. Jak się załączy, czekajcie, żeby tak było widać dobrze. O, tak będzie widać, jest załączony. Przyciskamy dwa przyciski naraz tutaj, aż się pojawi menu ustawień. O, takie P1. I teraz naciskamy lewą klamkę i przycisk ten, o tutaj, plus. Tak, i trzymamy jakieś 15 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się tajemnicze, zaraz zobaczycie. O, 63, puszczamy, u góry przyciskiem przyciskamy, zatwierdzamy i już. I mamy odblokowany w tej chwili rower. Zobaczcie, manetkę przekręcimy. Aha, żeby manetka działała, musi być chociaż pierwszy stopień włączony. I teraz zobaczcie, co się dzieje z kołem. Teraz zapierdziela, nie? Blokadę na EU, czyli na tą 25 na godzinę, robi się dokładnie tak samo, czyli znowu przyciskamy, pojawia się menu ustawień, lewa klamka i plus, przytrzymujemy 15 sekund i pojawi się Wam 25 symbol i macie z powrotem rower zablokowany. I podsumowując, jak frajda z jazdy, bo ty głównie na nim jeździłaś, więc powiedz parę słów o nim. No fajnie przyspiesza, można jeździć na manetce. Ja się stresuję przed kamerą, nigdy nie wiecie, to amator jest, no nie? Ja też zresztą jestem amatorem, ale trochę większym, znaczy trochę bardziej doświadczonym amatorem, no. Słucham. Twoja reakcja na jazdę L20? No bardzo wygodny, bardzo dobrze się zsiada z niego, wsiada. Bo w tamtym znowu jest tak rama wysoko. No i co, fajnie przyspiesza, fajny ma ten bagażnik, co można tutaj coś wpchnąć. No, będzie można zaoszczędzić, że ona nie będzie samochodem jeździć po zakupy, będzie jeździć tym. No. Nie, no generalnie ja się na nim przejechałem troszeczkę, jeździ się praktycznie tak samo jak na tym Engwe EP2 Pro. To jest praktycznie bliźniacza konstrukcja, troszeczkę inaczej wygląda. Tamten jest składak, ten nie jest składany. Jeżeli chodzi o obsługę, tutaj jest wygodniejsze właśnie to wyciąganie tej baterii, przez to tutaj sobie pyk i wyciągamy tą baterię i 3 ruchy już mamy wyciągniętą. Tam jest troszeczkę gorzej, bo się łamie w pół i bateria w środku w ramie. Tu jest znacznie lepiej. Będzie, uwaga, będzie jakiś test, już poza mną nie wiem jaki test. Co będziecie robić za test? Maja, ile ważysz? 4,6. Ile? 46. Zobaczcie, wytrzymałość tego bagażnika z tyłu. Maksymalne obciążenie 25, 46 też daje radę. Oczywiście nie róbcie tego w domu. Nie czuć ciężaru, że ona siedzi. No nie czuć, nie, masz wspomaganie. Także zobaczcie, jak fajnie się prezentuje ten rower. Naprawdę jest fajowski. Ten kolor jest typowo damski, bo są różne wersje kolorystyczne tego. Możecie sobie kupić różny kolor, jaki chcecie. Ja otrzymam akurat taki różowy właśnie
dziewczyn, dla kobiet. Jest, kurde, przepiękny. Słuchajcie, jeżeli kogoś interesuje któryś z tych 3 rowerów, oczywiście wszystkie są recenzje na moim kanale. Jeżeli chcecie kupić je taniej, dosyć sporo taniej, to skorzystajcie z linku poniżej. Na mojej stronie znajdziecie właśnie odnośniki do tych rowerów, między innymi, gdzie kupicie je taniej, po prostu taniej z moim kodem rabatowym.